Postanowiłem odwiedzić najbardziej niebezpieczny rejon Boliwii. Kraju, który po Wenezueli jest najbiedniejszy w całej Ameryce Południowej, a El Alto miastem graniczącym ze stolicą La Paz, które jeszcze do niedawna było jej dzielnicą. Dzielnicą, w której siedziby mają lokalne boliwijskie gangi i odłamy międzynarodowych karteli. Nagłówki lokalnych gazet są dla tego miejsca bezwzględne. A jaka okazała się rzeczywistość? Zapraszam do relacji z deszczowej wędrówki po tym zupełnie nieturystycznym miejscu. Dzień dobry Państwu. Witam z dosyć brzydkiego, ale pięknie położonego miasta La Paz w Boliwii. Miasto to jest najwyżej położoną na świecie stolicą państwa, które de facto stolicą państwa nie jest, bo stolicą administracyjną Boliwii jest miasto Sucre, ale tu mamy stolicę obyczajową, biznesową, kulturalną i gdzie mieszczą się siedziby większości instytucji, oprócz Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy jest w miejscowości Sucre, historycznej stolicy kraju. Niemniej jednak wszyscy La Paz traktują jak stolicę i tak w rzeczywistości w praktyce jest. Jestem tutaj od 3 dni i na pierwszy rzut oka, kiedy przyjechałem w niedzielę, to miasto wydawało mi się po prostu wręcz straszne. Padał deszcz, ja byłem zmęczony, bo jechałem wiele godzin autobusem z południa Peru. Po prostu wydawało mi się wręcz straszne. Nie kręciłem, ponieważ miałem dużo pracy i wolałem nakręcić jeden materiał dobry z miejsca, które będzie najbardziej interesujące. O, zobaczcie, tutaj jesteśmy w centrum miasta i wszędzie, kurde, graffiti, skatepark. Jest pełna różnorodność. Chciałem Wam pokazać miejsce bardzo nietypowe, ponieważ te miejsca biznesowe i te dzielnice lepsze, no tam są po prostu restauracje, wieżowce i to wszystko, nic więcej. Niemniej jednak miasto położone jest pięknie. Miasto nie zachwyca swoją urodą, ale to, jak wygląda i jak jest położone geograficznie, zobaczcie ujęcia z drona, po prostu zapiera dech w piersiach. Tak, jak to zwykle bywa, przechodzimy na dziko przez ulicę, jak to zwykle bywa w Ameryce Południowej, najbiedniejsze i pospolite dzielnice są na wzgórzach, ale La Paz ma całą sieć, dokładnie 30 stacji kolei linowej i te wszystkie dzielnice są bardzo dobrze połączone. I wszyscy mówią tylko jedno: nie jedź do dzielnicy El Alto. To jest najbardziej niebezpieczna dzielnica w całej Boliwii. No to co robię? Jadę do dzielnicy El Alto. No najpierw muszę coś zjeść, bo tutaj naprawdę ciężko mi się chodzi, bo jesteśmy bardzo wysoko nad poziomem morza, to jest około 4000 metrów nad poziomem morza. Warto by tutaj w tym momencie wspomnieć, jeszcze zanim wejdę do tej knajpy, że jest to najtańsze miejsce w Ameryce Południowej, jakim byłem. Jest naprawdę mega tanio, a wszystko wynika z tego, że musicie po prostu, podobnie jak w Argentynie, wymieniać gotówkę w kantorach. Nie wypłacać z bankomatu i nie płacić kartą, wymieniać gotówkę. Wtedy macie kurs na ulicy około 30-40% lepszy niż przy płatności kartą, nawet dobrymi wielowalutowymi kartami znanymi na całym świecie, których zawsze używam. Jak wymienicie gotówkę, macie około 40% więcej. I jak wymienicie gotówkę, to mniej więcej odpowiednik jest taki, że 10, oni nazywają to bolivianos, czyli 10 jednostek tej lokalnej waluty to jest $1. Więc zobaczcie, jak tutaj jest tanio. Kotlet milanesa to jest taki schabowy w panierce, $2. Pasta bolognese, $2. Kotlet schabowy z serem, $2. I analogicznie dalej. Wejdźmy zobaczyć w praktyce, czy to jest dobre. Bo wygląda, na zdjęciach wygląda super, jak zwykle. ¿Qué puedo tomar? Jugos. Jugos? Naturales. No cervezas? Okej, jugo. No i taki schaboszczak z serem i z kukurydzą, frytki i sok wyciskany z marakui, $3. Dobra, już po jedzeniu. Aby dostać się na górę do El Alto, potrzebuję znaleźć odpowiednią stację stację teleferico, czyli kolei linowej, a zobaczcie, co się dzieje na niebie. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak w Kolumbii, że pojechaliśmy do parku krajobrazowego bardzo daleko, bardzo wysoko i nie mogliśmy wrócić, bo była burza, bo wówczas kolejki linowe nie działały w Medellin. Zobaczymy, jak będzie tutaj. No cóż, jest tylko jeden sposób, aby się przekonać. Tak to jest zostawiać wszystko na ostatnią chwilę. Tak intensywnie pada, że nie da się niczego pokazać w tym momencie. Od 10 minut stoimy nad jednym skrzyżowaniem, żeby w ogóle przejechać przez ten. Wszystko trzeba wymusić na hama. Właśnie dostaję mega życiową nauczkę, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. No na chwilę obecną zostawiłem nagrywanie najtrudniejszych dzielnic na ostatni dzień w La Paz. No i właśnie zobaczcie, co się dzieje. Linia, tam z tyłu widzicie, że ta linia, która jedzie w dół, działa, a linia, która idzie w górę, nie działa, no bo im wyżej, tym jest większe prawdopodobieństwo trafienia piorunem, więc na razie nie działa, nie? A zostało jeszcze
jest jakieś 3 godziny powiedzmy słońca. I widać jak błyska, więc jak będzie lał deszcz, to chodzenie po tej dzielnicy mija się z celem, ponieważ nie spotkam pewnie nikogo i niewiele mi się uda pokazać. Sam. Niewiele widać, więc z wagonika nie będę wam pokazywał. Zobaczymy, co czeka mnie na górze. Ulice są kompletnie puste, tak jak widać. Kompletnie puste. Mgła i deszcz zasłaniają widok na miasto, więc totalna klapa. Zobaczcie, gdzie dojechałem. W końcu jest El Alto. Tu jest przesiadka do linii niebieskiej, która jeździ tam, linea Plateada. I właśnie o tej linii mi mówił jeden facet chyba skorzystam, bo jak na razie nie ma co dochodzić. Zajebiście. Ciekawe, jak długo wytrzyma kamera. Kamera jest wodoodporna, ale mikrofony nie są. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A jaki mamy widok stąd? No średni ze względu na pogodę, ale generalnie piękny. Zobaczmy. Wyżej. Wygląda to tak. Jedziemy wyżej, nie? Trzeba jakoś zagospodarować czas, dopóki nie przestanie padać deszcz. Jest nadzieja. Tam się przejaśnia. Dobra, czy jedziemy w głąb? Zobaczcie, co się dzieje, gdzie ja trafiłem. Karnawał. Idę. Skoro im deszcz nie przeszkadza, to tym bardziej mi nie powinien przeszkadzać. Ale jaja. Nie ma żadnych. O, zobaczcie. Ulica płynie, ale wygląda to niesamowicie. Kto by się spodziewał, że w deszczu, gdzie byłem tak wkurzony, że nic mi się nie udało pokazać, znajdę coś takiego. No, myślę. Najbardziej niebezpieczna dzielnica La Paz, Boliwii. Z tymi tańcami to nie są zbyt różnorodni, bo się kręcą w kółko, ale różnorodność strojów jest niesamowita. I to magnifico. To jest prezentacja tancerzy. Ta pani mi powiedziała, co to jest dokładnie, ale ja tych nas nie rozumiem, więc to wygoogluję i będziecie mieli. No i co? Poszedłem do najbardziej niebezpiecznej dzielnicy Boliwii, a zostałem najbardziej optymistyczny event, jakiego mógłbym się spodziewać. A tu, jak spojrzymy w bok, to już widzimy takie po prostu ulice, kurde, El Alto, nie? Pusto, deszczowo, smutno i jakieś 200 metrów przede mną jest lotnisko, tam za tym murem, daleko. I La Paz ma to wspólnego z Limą, że ten rejon właśnie dookoła lotniska jest właśnie jednym z najbardziej niebezpiecznych. W najbardziej niebezpieczne dzielnice Limy to San Juan del Lurigancho, Rimac i właśnie Callao, które... Wow. Mam nadzieję, że to były petardy. Najbardziej niebezpieczne dzielnice Limy to właśnie te, które wymieniłem. Kto nie widział filmu z Limy, zapraszam. Byłem w tych najgorszych. Callao właśnie jest też dzielnicą dookoła lotniska w Limie, które jest bardzo niebezpieczne, a tutaj mamy El Alto. I za tym płotem, drugim kolczastym jest lotnisko. Mamy jakiś mega interesujący pomnik. Właśnie. Koleś ma, kurde, głowa wystaje, co to jest?
Dr. Luis Vázquez V. O, przestaje padać, zajebiście, więc idziemy troszeczkę zobaczyć więcej tej dzielnicy. Wystarczy przebierańców. Nie no, żartuję. Bardzo fajny event. Super, że trafiłem na coś takiego. Jednak mają pecha, bo przygotowywali się pewnie do tego eventu długi czas, a wypadło w deszcz. Jak widzicie, jak ja nie planuję nagrywania i gdzie pójdę i co pokażę, to zawsze wychodzą z tego najciekawsze rzeczy, bo w Limie było bardzo niebezpiecznie, bo było bardzo pusto i dosyć tak ponuro, a tutaj w najbardziej niebezpiecznej dzielnicy spodziewałem się, że nie będzie nikogo na ulicy, a jest karnawał. To jest piękno spontanu, piękno spontanu. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda tutaj, że dokładnie ta kolejka idzie w głąb dzielnicy, tuż nad ulicą. Czyli jestem przy takiej ulicy Targów i tam przy poprzedniej bramie było mięcho, a tu mamy kwiaty. Ale powiem wam, że tutaj czuję się jakoś póki co dużo bezpieczniej niż w Limie. A wszyscy mówią, że to jest dzielnica, do której nie wolno iść turyści z Europy, a.k.a. gringo, chociaż Europejczycy nie są gringosami, bo gringo to jest kurde turysta z Ameryki. To, co tutaj zauważyłem, już widziałem na południu Peru, to jest to, że tutaj handel jest tak bardzo mocno sektorowo wyspecjalizowany. Teraz jestem w uliczce, gdzie macie kapelusze i każdy sklep ma tylko kapelusze. Zobaczcie, i po przeciwnej stronie tylko kapelusze. Wcześniej byłem w uliczce, gdzie były tylko zioła, więc jest podobnie jak na południu Peru, gdzie jak próbowałem kupić baterię do czegoś tam, a do tego pulsoksymetru, który potrzebowałem do mojej wyprawy do Rinconady, to nie oglądał ten powinien, to musiałem znaleźć sklep, który ma tylko baterię. I to był problem. Ja chodziłem 2 godziny i szukałem zwykłych baterii paluszków. No a tutaj na przykład macie sklep z papierem toaletowym i z ręcznikami. Więc generalnie no nie ma to jak specjalizacja. Nie ma tak jak u nas w Żabce, że kupisz wszystko. To jest gazolina? Aceite, okej. Olej. Tyle lat już mam, jeszcze tyle rzeczy w życiu nie widziałem i tyle rzeczy może mnie zaskoczyć. Dobra, troszeczkę się rozjaśniło, już tylko lekko kropi, więc idę w głąb głównej ulicy. Zobaczymy, co tam mnie ciekawego czeka. No, po tym jak niektórzy ludzie na mnie patrzą tutaj, to ja się zastanawiam, czy oni się mnie bardziej nie boją niż ja ich. Patrzą na mnie jak na kosmitę. O, jest i winiarnia. Ja zauważyłem, że bardzo mało tutaj w ogóle jest miejsc, w których sprzedają alkohol i większość knajp nie ma piwa, ale nic, bo do tego są potrzebne odrębne koncesje. O, ale widzę, że bardzo dużą nieśmiałość do kamery i wręcz spuszczają głowę, chowają wzrok, jakby nie wiem, jakby większość ludzi była to poszukiwana w policji. Takie jest pierwsze wrażenie. Jak już wspominałem, jestem na wysokości teraz już około 4300 czy 4200 nad poziomem morza i pod górkę mi się tu chodzi jakbym miał 65 lat co najmniej, albo 75. No i zobaczcie, im bardziej w głąb, tym większe pustki. Niebezpieczna dzielnica El Alto, w której w głębi nic się nie dzieje. Złodzieje i bandyci nie lubią deszczu. Właśnie, niby jest bieda, ale kochają planetę i dbają o to, żeby nie śmiecić. I faktycznie jakoś tutaj dużo tych śmieci nie ma. Nie? Tam jak się wyjeżdża już za miasto, jeszcze dalej, za lotniskiem jakieś 10 km, naprawdę to wygląda słabo. Tak jak w Afryce, jak porównywałem, ale tutaj naprawdę nie wygląda to źle, jeżeli chodzi o śmieci. Nie? Zobaczcie, jak wygląda parking. Za murem, za wielką metalową ścianą, bramą. To się nazywa parking strzeżony. A tu mamy następny parking, ale już brama otwarta. Przynajmniej wiemy, jak
to wygląda w środku. Bardzo fajnie to też wygląda od góry, jak się jedzie tą kolejką linową. Wszystko widać, jak to miasto wygląda z góry. No nie chcę mieć do czynienia z tym psem, bo wygląda bardzo nieprzyjaźnie, więc przejdę na drugą stronę. Od góry, naprawdę na tych budynkach, na dachach od góry i na tych podwórkach dzieją się cuda. Tylko no niestety nie dało się tego pokazać w deszczu. Mam nadzieję, że się uda pokazać więcej. Więc korzystając z tego, że się przejaśniło, zobaczcie jaka pogoda ładna. O, wręcz pięknie. Wręcz pięknie. O fuck, proszę. Widzicie to, co jest na moim licu? Słońce. Tam. Słońce się przybije zza chmur. We mnie się budzi witamina D, optymizm, więc wracamy w kierunku kolejki linowej i jedziemy w głąb. Zauważyłem, jadąc tu autokarem, to że na tych przedmieściach, znaczy generalnie tutaj tak, wszystkie te budynki są z pomarańczowej cegły, ale część z nich ma tak zwany facelifting, tak jak ten budynek. I na przedmieściach tych budynków jest mnóstwo. One wszystkie są z cegły, obkładane są właśnie takimi błyszczącymi tymi i mamy szklane domy. Ale ten tuning to już ocenę pozostawiam wam. Tu jest after party. Zobaczcie. After party. Zasuwać, bo muszę korzystać z tego, że wyszło słońce, więc wsiadamy w to. Jechałem jedną stację niżej, żeby nie zaburzać obrazu dzielnicy eventem, który być może też jest ochraniany przez policję, dlatego jest trochę bezpieczniej. Teraz jesteśmy przy stacji Avenida 16 de Julio, Avenida 16 de Julio. To jest to, co chciałem wam pokazać. Jesteśmy w jakimś mrocznym zakamarku i wracamy do tego, co mówiłem na samym początku. Uważam to miasto za dość mało atrakcyjne. Nie chciałbym tutaj mieszkać i żyć. W Limie mógłbym, tutaj raczej bym nie chciał, chociaż jest bardzo tanio. Zobaczcie. Co te psy mają, kurde, co te psy w Ameryce Południowej mają do białasów? Zobaczcie, jak to miasto jest położone. No to jest, kurde, wręcz niesamowite. I jak się jeździ tutaj, powiedzmy taksówką, jest mnóstwo takich dróg tutaj, serpentyn pomiędzy górami, pomiędzy skałami, a tam w tle mamy ośnieżone szczyty Andów. A teraz wracamy na stację i wracamy do centrum miasta, ale jeszcze inną linią, która biegnie wzdłuż tak jakby tych szczytów. I stamtąd podobno widoki są najpiękniejsze. Stamtąd podobno widoki są na całe miasto, a teraz się rozjaśniło i mamy nawet przebitki promieni słońca, więc jeszcze to chcę wam pokazać, zanim wyruszymy w najpiękniejszy rejon Boliwii, czyli Salar Uyuni. Zobaczcie, pokonałem w sumie może ze 40 schodów, a czuję się, jakbym przebiegł półmaraton. Taka jest różnica, jeżeli macie w powietrzu 35% tlenu mniej. Naprawdę ludzie tutaj mają ogromną awersję do kamery, a szczytem była pani, która siedziała ze mną w wagoniku tej kolejki linowej, o tej, która, no ja filmowałem tylko to, co było na zewnątrz, a ona zauważyła, że wagonik za nami jest pusty i się przesiadła do niego. Poczułem się, jakby mi lekko waniaje spod skrzydła i nie chciała spędzać żadnego czasu w wagoniku. No ale nie, po prostu nie wiem czemu, nie chcą być filmowani. Ci ludzie tutaj mają ogromne szczęście, że ta kolejka została zbudowana, bo zobaczcie, gdyby wszyscy mieli się przemieszczać autobusami, zobaczcie, jakie tam są korki na dole. To po prostu stoi i się nie rusza. Totalny chaos. Trochę się pogubiłem, dlatego wysiadłem na jednej stacji, żeby zobaczyć w ogóle, gdzie jestem. No i jest mapa, zobaczcie, jak to wszystko jest zajebiście skomunikowane. Całe miasto jest poprzecinane liniami kolejki linowej. Genialnie to działa. Zobaczcie, jak wygląda stacja. Czyściutko, elegancko. W najniebezpieczniejszej dzielnicy, najniebezpieczniejszym rejonie La Paz, nie? Tak naprawdę to z tego, co wyczytałem, to El Alto jest odrębną jednostką administracyjną, czyli jakby nawet miastem, ale po prostu należącą do aglomeracji La Paz. Wyjechałem z Polski na zimę,
żeby uniknąć błota śniegowego. I zobaczcie. I zobaczcie. Jesteśmy nadal na stacji metra, nie? Jest sobie knajpa. I zobaczcie. Jak właśnie widać, wróciłem na dół do lepszej dzielnicy, w której nocuję, w której nawet są parki, tą samą kolejką linową. Więc chciałem wam pokazać, jak wygląda większość miasta La Paz. Te najbardziej niebezpieczne dzielnice, do których kazali mi się nie zapuszczać, okazało się bardzo bezpieczne. Więc to będzie troszeczkę inny materiał niż te z Kolumbii czy z Peru, gdzie w tych niebezpiecznych dzielnicach, bo naprawdę spotykałem się z niebezpiecznymi spojrzeniami. Dzisiaj tutaj nie wiem, czy kwestia deszczu, czy kwestia karnawału, czy kwestia tego, że nie jest aż tak źle, jak mówią, ale niemniej jednak zakończę ten materiał. Przypominam po raz kolejny, a często to mówię, doceniajcie to, gdzie mieszkacie, doceniajcie to, gdzie żyjecie, bo właśnie zobaczyliście, jak wygląda najbogatsze miasto Boliwii, stolica, i jak żyje 90% ludzi w tymże mieście. Widzimy się w najpiękniejszym miejscu Boliwii, czyli Salar Uyuni.